Celem filmu jest omówienie kilku prostych przykładów, które pozwolą zrozumieć wzór E równa się mc². Pierwszy przykład. Mamy sprężynę, którą chcemy ścisnąć. W tym celu musimy wykonać pracę, to znaczy musimy dostarczyć energię do układu. Ściśnięta sprężyna ma w sobie energię potencjalną sprężystości, którą oznaczam przez EP. W filmie tym zakładam, że obiekty przed dodaniem energii i po dodaniu energii spoczywają względem nas. Okazuje się, że jeśli dostarczymy sprężynie energię EP, to masa sprężyny wzrasta o czynnik EP podzielone przez c do kwadratu. C to jest wartość prędkości światła w próżni i wynosi około 300 milionów metrów na sekundę. Energia potencjalna sprężystości objawia się jako dodatkowa masa. Wniosek: masa ściśniętej sprężyny jest większa od masy luźnej sprężyny. Zwykle efekt ten jest niezauważalny. Na przykład, jeśli sprężynie dodamy energię 1 Joula, to masa sprężyny wzrasta o 1 Joule podzielone przez prędkość światła do kwadratu, co daje około 10 do potęgi minus 17 kg. To jest bardzo mała liczba, ale wciąż dużo większa niż na przykład masa protonu, która wynosi około 10 do potęgi minus 27 kg. Następny przykład. Mamy zamknięty zbiornik z wodą. Teraz podgrzewamy wodę, czyli dostarczamy energię do układu. Im większą temperaturę ma woda, tym gwałtowniej poruszają się cząsteczki wody. Podgrzewając wodę, zwiększamy jej energię termiczną. Zwiększenie energii termicznej ciała oznacza wzrost masy ciała. Podgrzewając wodę, zwiększamy jej masę. Jeśli układ traci energię, np. woda stygnie, to wtedy masa maleje. Podgrzanie 1 kg wody o 25 stopni wymaga energii o wartości około 100 tysięcy jouli. W tym przypadku masa wody rośnie o 100 tysięcy jouli, czyli dostarczona energia, podzielone przez prędkość światła do kwadratu. To daje około 10 do potęgi minus 12 kg i jest to w praktyce niezauważalne. Efekt, o którym opowiadam, jest ogólny. Jeśli mamy dowolne ciało, będące cały czas w spoczynku, to znaczy pęd ciała jest równy 0, i dostarczamy temu ciału energię, to rośnie masa tego ciała. Jeśli ciało oddaje energię, to masa ciała maleje. Zmiana masy jest dana przez stosunek dostarczonej lub oddanej energii do prędkości światła do kwadratu. To jest konkluzja, do jakiej doszedł Albert Einstein w swojej pracy z 1905 roku. Link do tej pracy załączam w opisie. Kolejne przykłady. Aby rozkręcić np. koło, należy dostarczyć energię do układu. Kręcące się koło ma energię kinetyczną ruchu obrotowego. Ta energia, tak jak wcześniej dyskutowane formy energii, daje wkład do masy i dlatego obracające się koło ma większą masę niż takie same koło, które się nie obraca. Znowu, w praktyce efekt ten jest niezauważalny. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj środek masy koła spoczywa. Koło kręcące się w miejscu ma zerowy pęd. Słońce emituje energię głównie w postaci promieniowania elektromagnetycznego, do którego zalicza się światło widzialne. Jeśli ciało emituje energię, to wiemy, że jego masa maleje. Okazuje się, że w każdej sekundzie Słońce traci około 4 miliony ton. Zrozumienie, dlaczego Słońce emituje energię, to jest inne zagadnienie i tutaj odsyłam do wcześniejszego filmu o fuzji jądrowej. Z omówionych przykładów widać, że masa ciała zależy od jego energii. Okazuje się, że tutaj można powiedzieć coś więcej. Dowolne ciało o niezerowej masie posiada energię, którą nazywamy energią spoczynkową. Energia spoczynkowa to jest całkowita energia, jaką ma ciało w spoczynku. Wartość tej energii jest dana przez wzór E równa się mc². E to jest energia spoczynkowa, zwykle oznaczana przez E0, a m oznacza masę ciała. Masa ciała i jego energia spoczynkowa są ze sobą ściśle związane. Dlatego zmiana E0, czyli zmiana energii spoczynkowej ciała, np. poprzez podgrzanie, oznacza zmianę masy ciała. Można powiedzieć, że masa ciała jest określona przez jego energię w spoczynku. To jest zasada równoważności masy i energii. Energia spoczynkowa jest zwykle olbrzymia, ponieważ masę ciała mnożymy przez prędkość światła do kwadratu. Warto jednak podkreślić, że wzór ten nie mówi, czy i w jaki sposób możemy zamienić energię spoczynkową na jakąś inną, pożyteczną dla nas formę energii. Zamiana energii z jednej formy na drugą to jest inne zagadnienie. W opisie dyskutuję kilka innych przykładów. Podaję też link do wykładu, w
którym omawiam wzór E0 równa się mc² na przykładzie jąder atomowych.